Dzień dobry moi mili, dziś ruszamy w kierunku Gold Coast, a dokładniej na Currumbin Beach. Mamy do pokonania jakieś 100 km, operacyjny czas to godzina 13 minut i głównie autostradą płatną. Kwota za taką przyjemność to około $7 australijskich. A skoro jesteśmy w trasie, to mam dla Was kilka ciekawostek o ruchu drogowym w Australii. Maksymalna prędkość na autostradach to zazwyczaj 110 km na godzinę i to tylko na wybranych odcinkach. Najczęściej musicie się zadowolić setką. Jeśli macie ciężką nogę, to jedynym miejscem, gdzie legalnie pojedziecie 130 km na godzinę jest terytorium północne na drugim końcu kontynentu. Podróżując trzeba uważać na znaki i urządzenia. Radarów jest mnóstwo i wyglądają właśnie tak. Teoretycznie jest zasada trzymania się lewego pasa, jeśli nie wyprzedzasz, ale nie oszukujmy się, w Australii ta zasada często po prostu nie istnieje. I na zakończenie myślę największa informacja dotycząca przeglądów samochodów. W Australii jest zupełnie inaczej niż w Polsce i co jeszcze ciekawsze, zasady różnią się drastycznie w zależności od stanu. W Queensland nie ma corocznych obowiązkowych przeglądów technicznych dla samochodów osobowych. Raz zarejestrowane auto może jeździć latami bez wizyty u mechanika na sprawdzenie stanu technicznego. Kiedy przegląd jest potrzebny? Tylko w dwóch przypadkach. Gdy przerejestrowujesz auto albo gdy je sprzedajesz. My tu gadu, a właśnie dotarliśmy na miejsce. Spójrzcie tylko na tą przestrzeń. Plaże w Australii są niesamowicie szerokie. Czasem ma się wrażenie, że do wejścia do samej wody jest kilometr marszu. Przy tak szerokich plażach łatwo stracić czujność, dlatego pamiętajcie o najważniejszej zasadzie, by zawsze pływać koło ratowników. Nawet jeśli woda wydaje się spokojna, prądy tutaj potrafią być zdradliwe, a ratownicy wiedzą, gdzie jest najbezpieczniej. Powoli zmierzamy do naszego punktu widokowego, ale najpierw parę ujęć na tą piękną lazurową wodę. To, co możecie zauważyć w oddali, a za chwilę zobaczycie z bliska, to surf club. Absolutny fundament australijskiej kultury plażowej. Większość ratowników, których można spotkać na plażach, to wolontariusze. Poświęcają swój wolny czas, aby pilnować bezpieczeństwa na plaży. Aby utrzymać sprzęt, jak na przykład deski ratunkowe czy drony, kluby prowadzą działalność komercyjną. I to właśnie w surf clubach są restauracje. Notabene jedzenie tam jest wyśmienite. Cały dochód przekazywany jest na wsparcie ratowników. No i trzeba przyznać, że ten system działa genialnie. Jesz pyszny lunch z widokiem na ocean, a Twoje pieniądze pomagają kupić sprzęt dla tych odważnych ludzi w czerwono-żółtych strojach, którzy pilnują nas na plaży. No to co, gotowi na mały trening? Przed nami schody na sam szczyt z punktem widokowym. Nie jest ich dużo, ale pokonując je na boso są niemałym wyzwaniem. Z każdym krokiem widok robi się coraz lepszy. W Queensland powoli zaczyna się sezon na wieloryby. I z takich punktów widokowych można je czasem wypatrzyć, ale niestety nie dziś. Skoro punkt widokowy mamy zaliczony, przyznajcie, że te widoki warte były każdego stopnia. Ale schodzimy na dół, bo tam na wodzie dzieje się coś, co jest kwintesencją tutejszego stylu życia. Wracamy na plażę. Spójrzcie tylko na tych surferów. Ta plaża to absolutna legenda, jeśli chodzi o naukę surfingu. Dlaczego wszyscy tu lgną? Bo fale są tutaj niezwykle długie i co najważniejsze dla początkujących, bardzo łagodne. Woda w zatoce jest płytsza, więc zamiast walczyć o przetrwanie, można spokojnie uczyć się łapać balans na desce. Także jeśli kiedykolwiek marzyliście, żeby spróbować surfingu w Australii, to ta plaża jest idealnym miejscem. A wy mieliście kiedyś deskę pod stopami? Czy może tak jak ja wolicie na razie podziwiać to widowisko bezpiecznej odległości z brzegu? No to może jeszcze parę głębokich wdechów z tymi pięknymi widokami i możemy ruszać dalej.
Mam dla Was jeszcze jedną rzecz do zaprezentowania. Musicie przyznać, że widok obłędny, prawda? W tym budynku jest na sprzedaż 3-pokojowy apartament. Cena wywoławcza to raptem $1,5 miliona. Można pomyśleć raj na ziemi. Jak masz kasę, można brać w ciemno. No i właśnie, nadlatuje mały haczyk. Te samoloty latają tu niemal nad samymi dachami i to z taką częstotliwością, że o spokojnej kawie na tarasie możesz zapomnieć. W szczycie sezonu latają one co 15 minut. I teraz pytanie do Was. Czy mając $1,5 miliona w kieszeni zdecydowalibyście się na zakup mieszkania w takim miejscu? Obieramy już kierunek dom, ale spójrzcie jeszcze na tę architekturę wzdłuż oceanu. Mamy tu prawdziwy miks domków jednorodzinnych, jak i mniejszych lub większych apartamentowców. Im bliżej centrum Gold Coast, tym bardziej krajobraz się zmienia. Spójrzcie na ten horyzont. Z każdym kilometrem wyrastają przed nami coraz potężniejsze drapacze chmur. Z kultowym wieżowcem Q1 na czele, który w latach 2005 do 2021 dzierżył tytuł najwyższego budynku mieszkalnego na świecie. I ten widok zawsze przypomina mi, jak niesamowitym kontrastem jest to miejsce. Z jednej strony dzika natura i potężny ocean, a z drugiej betonowa dżungla. Jak dla mnie jest to dosyć przerażające. O proszę, a tutaj powstaje nowy budynek, 90 pięter. Wielokrotnie Robert mi opowiadał, że paręnaście lat temu rząd zapewniał, że na Gold Coast nie powstanie zbyt dużo wieżowców, aby nie zaburzyć krajobrazu. I niestety ta idea, jak widać, legła w gruzach. Widzieliście już te apartamenty za miliony i drapacze chmur. Wszystko super, ale umówmy się, żaden widok na ocean nie smakuje tak dobrze jak polskie produkty, dlatego udaliśmy się do europejskiego sklepu. Wybór produktów może nie jest oszałamiający, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I to by było tyle na dziś. Dziękuję za kolejną wspólną podróż i zapraszam Was do oglądania moich poprzednich filmików, jeśli jeszcze nie widzieliście. Pozdrawiam!